Cześć, nazywam się Mateusz Wasilewski i omówię dla Was zadanie Lili na liliach. W zadaniu mamy kapibarę Lili, która skacze po liliach. Lilie są ułożone na jednowymiarowej osi, a współrzędnych całkowitych 1 do W, przy czym W może być tam do miliarda. Lilii może być 100 000 oraz lilie pojawiają się w pewnych momentach startu i stopu. Tak, tutaj wyrastają, tutaj usychają, czy więdną. Oraz kapibara Lili jest w stanie skakać co najwyżej na odległość D, która też jest ograniczona do W. I celem zadania jest stwierdzenie, w którym najwcześniejszym momencie Lili jest w stanie przeskoczyć z pozycji 0 do pozycji W. Skacząc po liliach, które są w danym momencie dostępne. Tak, Lili nie może wskoczyć na wodę, bo nie lubi wody. Więc zobaczmy sobie przykładowe skoki w tej właśnie konfiguracji. To Lili skacze sobie na tą pierwszą lilię, no i musi chwileczkę poczekać, parę sekund, aż pojawi się druga, no i wtedy może przeskoczyć na trzecią. Tutaj już czwarta jeszcze nie istnieje, więc znowu czekamy. Skakuje. Tutaj widać, że skoki są bezczasowe, więc to będzie widoczne w pierwszym podzadaniu. Żeby skoczyć na ostatnią lilię też wymagane jest poczekanie paru sekund. No i z tej ostatniej lilii do W już jest w zasięgu, więc odpowiedzią jest ten moment czasowy. Gdyby nie istniała taka droga, taka sekwencja skoków z linii na linię, żeby osiągnąć W, odpowiedzią byłoby -1. No i w zadaniu są 3 podzadania. Rozważmy najpierw pierwsze podzadanie, które jest stosunkowo proste, no bo zakłada, że wszystkie lilie wyrastają dokładnie w momencie S równym 1, T równym 1. No powoduje to, że czas tutaj jest wyrzucony zupełnie z zadania. Nie mam, widząc, że wszystkie lilie istnieją w momencie 1 oraz skoki są tak naprawdę bezczasowe, to Lili jest w stanie skakać po tych liliach dowolnie. Jeżeli da się dojść do końca, to da się to zrobić w tej pierwszej sekundzie. Jeśli się nie da, to się nie da w ogóle. No i tutaj zauważamy kolejną właściwość, że jeżeli zawsze opłaca się skakać wyłącznie w prawo do W, oraz nawet jeżeli można przeskoczyć którąś lilię, pominąć ją, to równie dobrze można sobie zrobić przerwę i krótsze skoki. No i to powoduje, że algorytm jest bardzo prosty. Wystarczy sprawdzać po kolei, czy Lili jest w stanie doskoczyć do kolejnej lilii. Tak, czyli czy kapibara jest w stanie skakać na kolejne listki lilii. Czyli czy odległości między liliami są co najwyżej D. Żeby to zrobić efektywnie, wystarczy posortować wszystkie lilie w czasie n log n, a potem sprawdzać jedna po drugiej, czy odległości są co najwyżej D. Czyli złożoność takiego rozwiązania to jest od n log n. No i pamięciowo musimy wszystkie lilie zapamiętać, więc to jest od n. Ciekawszy problem jest z podzadaniem drugim. Tutaj lilie już mogą pojawić się w dowolnych momentach, ale za to mamy ograniczenie na odległość skoku tylko 10 oraz koordynaty do miliona, co powoduje, że jesteśmy w stanie trzymać w pamięci każdy możliwy koordynat i też sprawdzać wszystkich sąsiadów, czy są osiągalne. No i pierwsza obserwacja to, że opłaca się czasami, albo wręcz jest konieczne skakanie raz w prawo, raz w lewo. Tutaj zobaczymy,
Ta lilia druga jest niedostępna z poziomu pierwszej, no bo najpierw ona znika, dopiero później znika pierwsza, a później dopiero pojawia się druga. Więc trzeba przeskoczyć najpierw na trzecią, na niej chwilę przeczekać, cofnąć do drugiej i znowu skoczyć na czwartą. Czyli wygląda to tak. Druga obserwacja to przez to, że możemy sobie zapisać te wszystkie pola, wszystkie koordynaty w pamięci, możemy im nadać pewne stany. Stan wody, lilii nieosiągalnej i lilii osiągalnej. W momencie, początkowo ustawiamy wszystkie pola na nieosiągalne, na wodę i sortujemy sobie wszystkie lilie, a właściwie ich wydarzenia na zasadzie start wydarzenia i koniec wydarzenia. Czyli początek, koniec, jest ich n, 2n tak naprawdę. Sortujemy to w czasie n log n i możemy wtedy zaktualizować tą planszę. W momencie, w którym lilia się pojawia, powiedzmy, że ta się w pewnym momencie pojawia i możemy skoczyć z zera, to wykonujemy taką operację. Dodajemy, może łatwiej być na tym, dodajemy lilię w stanie nieosiągalnym i sprawdzamy, czy w zasięgu istnieje lilia osiągalna. Tak, czyli iterujemy po D w lewo i w prawo. Tutaj zauważamy, że są pola w lewo, prawo. Może łatwiej. Tutaj pole pierwsze, drugie w lewo i tak dalej, aż do 9. Jeżeli istnieje jakiekolwiek pole w tym zasięgu, czyli w przedziale od x minus d do x plus d, to znaczy, że ta dana lilia zostaje awansowana na lilię osiągalną. I następne, co musimy zrobić, to tak naprawdę rozpropagować ten status osiągalności, no bo inne lilie w tym momencie mogą stać się osiągalne, to w szczególności ta. No i żeby to zrobić, wystarczy odpalić algorytm typu BFS. Znowu, z poziomu tej lilii, gdzie punktem startowym jest to nowo przekonwertowana z nieosiągalnej na osiągalną lilię. Interesują nas tylko lilie nieosiągalne, jako sąsiedzi, więc znowu iterujemy po wszystkich sąsiadach w lewo, w prawo od x minus d do x plus d, przy czym x jest pozycją aktualnie rozważaną. No i tam w momencie, w którym dana lilia nieosiągalna została osiągnięta, no to zamieniamy na osiągalną i kontynuujemy algorytm z tego miejsca. I tak jak w standardowym BFS-ie czy DFS-ie, nie ma znaczenia. W momencie, w którym w pewnym momencie osiągniemy lilię W, możemy sobie dodać techniczną lilię W, czyli ona zostanie osiągnięta, kończymy algorytm wpisując czas t. Jeszcze jeden aspekt, w momencie, w którym lilia kończy życie, to jedyne co robimy, to przechodzimy, nieważne czy miała stan osiągalny, czy nieosiągalny, zamienia się po prostu w wodę. Czyli jeżeli powiedzmy z tego punktu, jeżeli ta lilia zmieni się w wodę, no to już nie można tam wskoczyć. Tak samo tutaj w prawo. No, ten algorytm działa w czasie od n log n plus nd. No bo musimy posortować najpierw wszystkie wydarzenia w czasie n log n, następnie rozważając każdy taki event, musimy iterować się po sąsiadach. Co zajmuje czas d. No i dalej propagować. Teraz zauważamy, że każde to przepropagowanie ze stanu nieosiągalny, osiągalny wykonujemy co najwyżej raz, co ogranicza liczbę takich operacji do n. Pamięciowo jest to od n plus w
no bo dla każdego koordynatu musimy trzymać ten stan, plus wszystkie wydarzenia, których jest n. No i w pełnej wersji mamy tych wydarzeń tyle samo, ale koordynaty są nieograniczone praktycznie, czyli do miliarda, co powoduje, że nie możemy sobie trzymać każdego takiego stanu. Ale jest to niepotrzebne. Po pierwsze, wody nie musimy pamiętać. Możemy sobie reprezentować pola nieosiągalne i osiągalne jako osobne stany. S nieosiągalny i S osiągalny. I teraz to usprawnienie powoduje, że nie musimy skakać po wszystkich sąsiadach. Tak, wykorzystując operację lower bound, jesteśmy w stanie w czasie logarytmicznym sprawdzić, po pierwsze przy dodawaniu nowego eventu, czy w przedziale x minus d do x plus d istnieje jakiś osiągalne pole, sprawdzając, czy w tym zbiorze SO, tak, wrzucając operację lower bound na SO w pozycji x minus d. No i jeżeli tutaj przykładowo w takim zbiorze sobie zapytamy o piątkę, no to dostaniemy iterator na szóstkę i wystarczy sprawdzić, czyli szukamy tej lewej strony. Jeżeli ona jest mniejsza lub równa prawej stronie, no to znaczy, że jesteśmy w przedziale. Jakby odpowiedź była pusta albo coś, co wykracza poza x plus d, to znaczy, że nie ma tutaj żadnego osiągalnego stanu, więc pozostaje nieosiągalny. W momencie, kiedy znowu jest osiągalny, znowu rozpropagowujemy i ponownie szukamy sąsiadów, wykorzystując ten lower bound zamiast naiwnego iterowania po polach. Więc jest to prawie to samo, co w podzadaniu drugim, no ale z dużo lepszą reprezentacją, która nie zależy od W. No i złożoność takiego rozwiązania to jest O od n log n z dwóch powodów. Znaczy, to są dwa składniki n log n. Po pierwsze, sortowanie wydarzeń, no to wiadomo, n log n. Natomiast druga, czyli przetwarzanie każdego wydarzenia, znowu konwertowanie stanu osiągalnego na nieosiągalny, to jest po prostu usunięcie z jednego zbioru i dodanie do drugiego. Sama konwersja na wodę to jest po prostu usunięcie z obu z tych zbiorów. Ponownie, taka konwersja stanie się tylko raz, więc no i znalezienie i iterowanie to jest log n, więc znowu n log n. Pamięciowo to też jest n, więc też lepiej niż poprzednio. No i to jest wzorcowe rozwiązanie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało.